To jest prawda, że zawsze sobie powtarzałem, ja się do polityki nie mieszam, no ale jakaż to była polityka? To była polityka partii, do której wiedziałem, że jeżeli chcę zrobić film polityczny, no to muszę stać z boku. I trudno, muszę podlegać, że tak powiem, tym decyzjom, bo jeżeli będę próbował brać jeszcze udział w polityce, to tylko pogorszę sytuację mojego filmu. W związku z tym robiłem filmy, zwłaszcza jak robiłem filmy polityczne, to potem albo uciekałem do filmu, robiłem film, który, że tak powiem, no, zacierałem za sobą ślady, a w każdym razie nie próbowałem brać udziału bezpośrednio w polityce. Powiedziałem, że albo będę opozycjonistą i to jest jedna możliwość, albo będę robił filmy polityczne, które wspierają opozycję, jeżeli im się uda wejść na ekran. Natomiast w 1989 roku sytuacja się kompletnie zmieniła, dlatego że nagle Solidarność po upadku stanu wojennego, po okrągłym stole, w którym chciałbym wierzyć, że i ja mam swój udział, chociaż nie siedziałem przy tym stole, dlatego że wtedy robiłem w Japonii przedstawienie. Zresztą nie było żadnej pewności, że dojdzie do okrągłego stołu, który już kilka razy był składany i rozbierany jako demonstracja, że władza nie musi siedzieć przy okrągłym stole. No ale w końcu złożono ten stół, zasiadły obie strony do dyskusji. Żałuję, że nie siedziałem przy tym stole, ale jak sobie pomyślę, że to jest że dożyliśmy jakiejś pięknej chwili, niezależnie od wszystkiego, jakie są konsekwencje, jak trudno jest rządzić z powodu okrągłego stołu. Ale to jest moment, kiedy Polacy odzyskali zdrowy rozum. I ta strona partyjna zrozumiała, że jeżeli będzie się upierać dalej przy swoim, nic, ten kraj nie może w ogóle dalej istnieć. Ale i strona opozycyjna też musiała ustąpić, żeby doprowadzić do jakiegoś wspólnego konsensusu, który po prostu stworzył nową epokę i pozwolił zrobić to, co się stało.